Witam kolegów hodowców. Przyjechałem z koszowania na drugi lot okręgowy 500 km Świnoujście i w sumie źle się z tym czuję, bo kurde, nie wiadomo co to będzie. Przełożony lot na poniedziałek. Wiadomo, hejterów po locie i mądrych na pewno będzie dużo. Dzisiaj jesteśmy po koszowaniu, kabina pojechała i nagrywam to, jak już gołębie pojechały. Hejterów będzie dużo. Jeszcze nie wiadomo, jak dzisiejsze loty, ci co się odważyli dzisiaj wypuścić. Są oddziały, które z wczoraj przełożyły jeszcze na szybko na jutro. Są oddziały, które odwołały. Teraz jest taka kwestia, że niektóre oddziały odwołały, nie jadą w poniedziałek, bo po prostu nie mają kierowców, żeby jechać na poniedziałek, więc odwołali. Może być tak, że szczęśliwie odwołali i szczęśliwie tych kierowców nie mają, albo pechowo nie mają tych kierowców, bo może być lot udany. To tak a propos, bo nie mieli wyjścia, więc to też czasami decyzje są podjęte względami logistycznymi, czy mogą jechać, czy nie mogą jechać, więc decyzje są różne i każdy może patrzeć, komentować, a jak oddział nie ma czym jechać, to nie pojedzie, no i pewnych rzeczy nie przeskoczysz, tak? Więc tutaj wypowiadających się, takich co nie są w temacie, może być bardzo dużo osób na temat różnych oddziałów, bo nie mówię tutaj. Myśmy pojechali na poniedziałek, zakoszowaliśmy dzisiaj w niedzielę. No, ja stchórzyłem, tak powiem otwarcie. Ja stchórzyłem, ponieważ część gołębi, duża część gołębi jest w domu. Tutaj z tego przedziału 3, 6, 7, 8 samczyków zostało w domu. Reszta została zakoszowana. Przebieranie tych gołębi, które dać, które nie dać, to dla mnie też jest kłopotliwe. Ile tego jakby tylko gołębnik roczniaków cały został w domu. Szkoda mi, bo gołąbki fajnie trenowały koło domu. Kurczę, naprawdę fajnie. Kto tam obserwował filmiki, to widział obloty rano. Dużo pracy włożone w tygodniu, w przygotowania do lotu. No i podobało mi się, jak latają, w jakiej są kondycji, jak w ręce wyglądają. Powiem, z wszystkiego nawet byłem zadowolony. I chciałoby się normalnego, fajnego lotu. Normalnego, fajnego lotu. A po prostu przy normalnym, fajnym locie byłaby nadzieja, że zobaczymy, jakie te przygotowanie były, jakby gołąbki leciały. No a tak cóż, wycofałem się, stchórzyłem. Tu jest samczyk na komplecie konkursów. 3-latek został w domu. 3-latek? Dobrze mówię, tak, 3-latek. 2-latki samce też zostały, też co jest na komplecie, też został w domu. Siedzą w klatce, bo jak łapałem, no to przebierałem je, który idzie do kosza, który nie. Nie ukrywam, że właśnie ten 3-latek jako jedyny tu został. 2 poszły do serii, więc coś tam było trzeba włożyć. A ten najlepszy został w domu, a reszta została zakoszowana. No i zostały roczniaki, samczyki, tak powiem, rokujące nadzieje, chyba 2 rude albo 3 rude. No i tyle. To samo zrobiłem z samiczkami. Tu są samiczki, też kilka poszło, tu ich chyba ogólnie 17 jest, 3, 6, 9 zostało, 8 poszło, reszta siedzi w domu. No i tutaj tak samo, z 48 samic, które znajdują się w tym przedziale, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16 zostało, 32 poszły, przy czym zostały 7 samiczek, które w zeszłym roku miały po 8-9 konkursów ponad. Wszystkie mają, które zostały ponad połowę w konkursie. 5 na 5, 4 na 5,
No i 3 na 5 to najgorsze, a reszta poszło, także tu ich jest, tak jak wspomniałem, 16, 3, 6, 7, 8, 17. Tam jeszcze mam 3 samce, czyli 20 z GMP, 20, czyli seria na przyszły tydzień została i na kolejne. I zobaczymy, co ten lot pokaże. No a tu wszystko zostało w domu. Roczne i dwuletnie zostały. Siedzą w domu i odpoczywają. Poszły jedynie 3 samiczki, które, tak powiem, zaczęły się mieć ku sobie. Właśnie trzeba na nie tu spojrzeć. O. I mnie denerwowały, że się mają ku sobie, dlatego musiały iść na lot. No i tak to wygląda w mojej hodowli. Zobaczymy, jak dzisiejsze loty powychodzą. Po locie wszyscy mogą być mądrzy i albo się powie, że było trzeba dać wszystko, albo się powie, że się dobrze zrobiło. Dmucham na zimne. Jedna rzecz, gołąbki są w domu, po locie będą w domu. To jest jedna rzecz pewna. A po to hoduję gołębie, żeby mieć z tego przyjemność, a nie żeby się stresować, więc tyle, że przez taką decyzję może być cały sezon do tyłu. Jeśli chodzi o wyniki, to takie postępowanie jest kategoria C, jest GMP, jest intermistrzostwo. No zobaczymy, ciężko to będzie wylecieć w takim wypadku, ale zobaczymy, co rezerwa, jak się zachowa. No i teraz siąpi, tak jak przewidziane było, bo dzisiaj normalnie byłby lot. Czas do lotu, by się gołębi zbliżał. No i mrzaweczka zachmurzone, także u nas na dolocie tu dzisiaj, tak jak było przewidziane, leje. Dlatego lot jutro ma być bezdeszczowo. A zobaczymy, jak ci, co dzisiaj lecą, jak to wygląda. Więc prognozy: rano świeciło słonko, super fajnie, tylko że jeszcze te gołębie muszą dolecieć. A teraz już ciekawe, jak długo będzie tam mrzawka, bo mamy południe. No to wychodziłoby, że i nie wiem odkąd, nie patrzyłem akurat na kamery, ale ile takiej mrzawki jest i w takiej mrzawce prawdopodobnie dzisiaj musiałyby siadać. Ciekawe, jak tam gołębie z innych oddziałów, co dzisiaj lecą. O, interesujący bardzo weekend. No i wysyłam dzisiaj młodziaki, takie na podkładkę. Ten to taki przerośnięty na podkładkę, bo właściwie do odłożenia. Kolega sobie wymyślił i w sumie sprytnie, że BlaBlaCarem gołąbki będą do przewiezienia. Zabierze mu je tutaj ode mnie z Jastrzębia i praktycznie pod dom i kawałek sobie podjedzie i sobie opanuje młódki na podkładkę. Dzisiaj wyjeżdżają, za parę godzin będą u niego, dogadał się tam z gościem. W sumie fajny pomysł i gołąbki na podkładkę pojadą. Ten jest duży, a jeszcze tam 2 takie mniejsze i rude, chyba 5-6 sztuk do niego pójdzie. Także o, tu takie młodziaki, właściwie na podkładkę, one są już duże. Kilkudniowe, wyklute, sobie podłoży. Rudzielec i młodziaki. Mam nadzieję, że fajnie dojadą. No i wracam z wycieczki. Gołąbki pojadą BlaBlaCarem do Lublina, w okolice Lublina. Więc wieczorem mają być dzisiaj o 21:00, 22:00. Także prosto strzał na Lublin. No i mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy i fajnie dojdą. Hodowca ma mi dać znać, jak to wszystko
dojechało. Na jednym z filmów mówiłem, że tutaj to jest trzeci lotnik oddziału w lotach gołębi młodych. Samica mu się zgubiła, przestał robić konkursy, że nie włożę go na Świnoujście, na 500. No i nie włożyłem, bo w ogóle te roczniaki tu akurat zostały w domu. No i muszę mu kurację zrobić pocieszającą. Dostał dziewczynę i mam nadzieję, że się z nią przyparuje i jak dostanie nową dziewczynę, to zacznie lecieć. No, wypadałoby tak właśnie podchodzić indywidualnie do gołębi, to któremu potrzeba. Nie ma na to czasu, dla lotnika czas się znalazł, ale jakby myślę, że takie indywidualne podejście do gołębi to jest plus tego, jak nie ma ich za dużo, że to przynosi sukcesy. O, widzę, że się mój eksperyment udał. Dałem mu dwie samiczki do wyboru, żeby się na 100% którąś tam zainteresował. Są tu same w gołębniku. Został, żeby sobie z nią urzędować. Mam nadzieję, że się przyparuje i będzie miał... O, ta goni tą, także widać za nim ostro poszła i udało się. Wyciągnąłem mu tu samiczki, żeby miał. No i zobaczymy jak to się powiedzie na kolejnych lotach, czy samczyk powróci, zrobi konkurs. Fajny gołębi, mam do niego nadzieję. Nawet fajna samica, bo jej siostra ostatnio była u mnie pierwsza, 5. na oddział, siostra gniaździaczka, więc może być tak, że to będzie już jego stała partnerka. Wybrał sobie spośród 2 samiczek. No i dobrze. I będzie to wszystko pasować. Ta druga też koło niego się kręci. Także one się tu jeszcze troszkę pobawią, zanim gołąbki przybędą, zanim przybędą gołębie z 500, jednak parę godzin im to zajmie. Mimo wszystko 500 km, jakkolwiek zapowiada się z wiatrem i duża szybkość, no to jednak ten dystans trzeba pokonać. No i tutaj wysyłam gołąbki i jego kurier i zostaną zawiezione do klienta. Tu jeden szpaczek piękny, no i tu mamy drugiego szpaka. Tak wyglądają. Także pakujemy, idę pakować kolejne. Zapakowane, teraz do drugiego kolegi paczka, kolejny pitbullek. Tutaj no, nie wiem czy samiczka, czy piękny z Kubusia potomek, może to i samczyk będzie, Kubusi 901. No i tutaj podwójny Dakar. O, tu jest mamusia, wnuczka Porsche. A tu jest tatuś, oryginał od Palarskiego z Nationala. O, jeden Porszak. O, a tu jest druga Porszaczka. Wow, nie wyrywaj się. Też wnuczka, podwójna Porsche. Sparowana na linię szaleńca. O, pięknie. No i wysyłany jest także młódek po Porszaczce. Po niej. On jest taki jak ona, taki może być i samiczka, taka szara, ciemna. Zdecydowanie podał się i kolorystycznie na nią. Na aukcję charytatywną go ofiarowałem. No i dziś jest wysyłany do hodowcy, który go zakupił. Także dziękuję za wsparcie i jak najbardziej zachęcam jeszcze do wspierania Igorka. O, piękna samica, kapitalna. Dobra, idę pakować.
O, i tu ten młodzik na aukcję charytatywną. Wczoraj jeszcze został zaszczepiony. No i akurat szczepiłem młodziaki, więc go też zaszczepiłem. No i jest wysyłany tutaj do kolegi, co wygrał go na aukcji charytatywnej. Szary kolorek, tak jak mamusia. Ojciec Kitel, wnuk Kitla, syn Mili Kitla. No, także pitbullka pakujemy. I idzie w świat do nowego właściciela. Pitbullka, co ja mówię, Porsche. No, tu są rodzice. Porsche, wnuczka i wnuk Kitla to są rodzice tego mutka. Teraz tu z Dakara, to jest no inbred na Dakara. Samiczka pitbullka i Kubuś 901. Tutaj właśnie po oryginalne hinderku to jest jakby brat Dakara, bo zaraz tu jest Dakar, matka Dakara, tak, siostra Dakara naparowana na brata matki, coś takiego. O, tu będziemy widzieli, bo Dakar jest tutaj. Matka Dakara to 2380, to jest matka Dakara, a ojciec Dakara 09 rok. Nie umiem się w tym do końca połapać. I Karin z drugiej strony. A że tu jest Dakar, tu jest olimpijczyk, trzeci brązowy medal. I tu jest linia Dakara i Dakara. No i jeszcze tutaj wysyłam gołąbki dorosłe parę. Kolega coś chciał pod długich dystans. Ja rozpód. Tu są rozdzielone samiczki. Rozpód, tak jak wspominałem, sprzedaję. Czemu ty się parujesz? Co jest grane? Także wybrałem tutaj samiczkę dla kolegi z długiego dystansu, z gołąbków Gotharda Sztola. Jeszcze są stare, oryginalne w ogóle gołąbki Gotharda Sztola, samczyki. 15 rocznik. Też wszystkie te stare gołębie rozpłodowe, gołębie Palucha oryginały, Hansa Hirny oryginały i tak dalej, i tak dalej. Dakary, hinderka, gołąbki, Milky Way, Eurodiamonta linie. Wszystkie te gołębie rozpłodowe są do sprzedania. Także tu samiczka, tu wyłapałem samczyka z gołębi dalekodystansowych. Tu są inne samczyki. Może i nawet coś dzieci szaleńca będzie do sprzedania później, ale to zobaczymy. Bezpośrednich dzieci szaleńca, a mam ich na rozpłodzie. Na rozpłodzie jest około 20 dzieci, plus są na lotowym, które po sezonie też pójdą na rozpłód, plus są wychowane w tym roku, młode. Chcę sobie zostawić jeszcze młode po szaleńcu razy Porsche, jak mi się to wyjdą i będą te młode jeszcze w tym roku z Porsche i szaleńca, to coś z oryginalnych dzieci wcześniejszych, starszych sprzedam. I tutaj paczuszki są odbierane, także kolega je tutaj zabierze i pojadą dalej. Z jedne już dzisiaj pojadą, co? Od razu? Pewnie tak, no. Muszę zobaczyć, gdzie to wszystko jedzie. A co, ty dzisiaj nad morze zaś wracasz gdzieś tam w tej... Nie, nad morze to ja dzisiaj nie pojadę, ale może ktoś inny pewnie poleci. Aha, dobrze.